Coraz bliżej święta. Cześć, to ja Koreanka Mijin. Dawno się nie widzieliśmy. O랜만이에요, moje kochane koleżeczki. Bo ja ostatnio byłam bardzo zajęta. Kto już wie, bo ja dodałam na moim Instagramie zdjęcia albo Instastory. Bo ja dużo prowadzę zajęcia na uczelni i teraz zaczęłam przygotowania do ślubu. Dlatego bardzo byłam zajęta. I ja kiedyś dodaję Instastory zdjęcia, które ja ubierałam sukienki ślubne, to wtedy dużo osób pytają, kiedy ślub, gdzie i jaki styl i tak dalej. Dlatego ja zdecydowałam nakręcić Q&A o ślubie. I teraz ja odpowiadam. Już pytałam na swoim Instagramie, dlatego teraz odpowiadam. Jesteście ciekawi? Zaczynamy! Dobra, ja kilka pytań wybrałam. Na początek ja odpowiadam coś pytanie o ślubie, a później coś innego też jest, dlatego to też będę odpowiadać. Pierwsze pytanie jest to, z kim ślub? Jeszcze nie wiecie? Z Bartkiem. Drugie pytanie jest to, kiedy ślub? W czerwcu. Coraz bliżej ślub, coraz bliżej ślub. Trzecie pytanie, od kiedy planujecie ślub? My planujemy powoli od stycznia tego roku. Tak, bo w Polsce trzeba szybko wynajmować salę, dlatego tak, my już planowaliśmy od stycznia tego roku. I to, ale ja myślałam, jeszcze jest dużo czasu i trochę różno myślałam o ślubie, dlatego tak, jestem leniem, tylko leżę, powoli szukam, ale w Polsce sukienka też szybko kupować, dlatego teraz bardzo stresuję się i szukam. Cały czas szukam. Naprawdę ostatnio tydzień codziennie zobaczyłam sukienki. I kolejny. Planujecie zrobić ślub w Polsce czy w Korei? Planujecie 2 śluby? Niestety nie. Tylko 1 ślub w Polsce. Ja też kiedyś chciałam 2 razy w Polsce i w Korei. Ale to trochę trudno, bo już mieszkamy w Polsce, dlatego myślałam, że trochę trudno przygotować ślub w Korei. Tak. Trochę szkoda i trochę przepraszam dla moich rodziców, ale to niestety tak. I to, jeżeli kto nie robi koreański tradycyjny ślub, to wtedy trochę za krótkie. Bo w Korei ślub jest tylko 2 godziny, ceremonia i jeść i koniec. Dlatego ja decydowałam, czyli my decydowaliśmy polskie ślub i tylko 1 w Polsce. Jak wygląda ślub w Korei? W Korei, tak jak już mówiłam, to bardziej ceremonia, około 2 godziny. Ale kto można trochę robić inaczej, tak? Albo można kto tworzyć, czyli przygotować wesele jak w Polsce, ale to bardzo rzadko i bardzo drogie. Dlatego Koreańczycy ogólnie robią po prostu ceremonię i jedzenie, koniec. Bardzo szybko, krótkie. Dlatego nie podoba mi się. I jeszcze to. W Korei kto ma ślub, to wtedy nie tylko przychodzą, czyli nie tylko przyjść rodzina i znajomy. Jeszcze znajomy rodziców i ludzie z firmy rodziców też i tak dalej. Dlatego za dużo. Ale ja bardzo chciałabym mały ślub. Bardzo ja będę robić ślub z najbliższymi znajomymi. Dlatego koreańskie nie podoba mi się. Ale tak, jeszcze jeżeli tradycyjny koreański ślub, to wtedy trochę inaczej wygląda i to też bardzo podoba mi się.
I kiedyś bardzo chciałam robić taki ślub, tradycyjny ślub, ubierać hanbok i coś naprawdę tradycyjny. Dawno temu tak Koreańczycy robią takiego ślub, lubię, ale to trochę trudno i ciężko dla gości, bo takie miejsce trochę daleko od centrum i jeszcze nie tak dużo są parkingu i jeszcze jedzenie też czasami nie ma albo trzeba rezerwować gdzieś w pobliżu w innym miejscu. Dlatego trochę trudno i Koreańczycy nie tak dużo robią, nie tak często robią taki tradycyjny ślub. A jeżeli coś para międzynarodowy, to wtedy tak robią, ale rzadko. Takiego koreański ślub jest. I teraz następny. Czy ślub będzie w kościele czy urzędzie stanu cywilnego? Ślub będzie w kościele. Kolejne pytanie. Czy ślub będzie w stylu polskim czy koreańskim? Ślub będzie w polskim stylu. Tak, najpierw w kościele, a potem wesele. Jak idą przygotowania do ślubu? Mamy już to wybrany kościół, salę i DJ-a, fotografa i teraz szukam sukienki i jeszcze rozmawiałam z jedną firmą o dekoracjach. Tak. Kolejne pytanie. Masz już wybraną sukienkę ślubną? Właśnie jeszcze nie, ale niedługo. Bardzo trudno wybierać, bo ja nie umiem decydować, bo wszystkie sukienki są ładne. I następny. Twoi rodzice będą na waszym ślubu? Oczywiście! Kolejny. Czy na waszym ślubie będzie dużo gości? Nie, ale chyba będzie trochę więcej niż chcieliśmy. My planujemy ślub na 50 do 60 osób, bo przyjeżdża dużo osób z Korei. Moja rodzina, tak, mój brat i koleżanki i tak dalej. Dlatego. Gdzie będzie podróż po ślubach? Jeszcze nie wiem. Jeszcze my szukamy. Nadal szukamy, ciągle szukamy. Dlatego polecacie jakieś miejsce, to wtedy proszę pisać na komentarzu. Czy nagracie coś ze ślubu? Chyba nie. Na pewno chyba nie. Można później zmienić moje myślenie, ale chyba nie. Dlatego proszę obserwować moje konto na Instagramie koreanka.pl, bo na pewno coś dodaję, filmik albo coś zdjęcia, coś takiego na Instagramie. Dlatego zapraszam. I następny, kolejny. Kiedy jesteś z Bartkiem, mówicie po koreańsku czy po polsku? Jak jesteśmy sami, to wtedy mówimy po koreańsku. Ale z naszymi znajomymi, to wtedy mówimy po polsku i oczywiście rodzina Bartka też to wtedy ja mówię po polsku. Piękny. Ile jesteście razem? Prawie 6 lat. Jest naprawdę długo. W domku przygotowujesz więcej dań z kuchni polskiej czy koreańskiej? Więcej gotuję koreańskie jedzenie, bo ja nie umiem polskie i trochę polskie jedzenie trwa długo czas i trochę trudno dla mnie, dlatego koreańskie. I następny. W jakim mieście uczysz? Chyba na pewno jesteście ciekawi, nie? Ja uczę języka koreańskiego we Wrocławiu. Następny. Masz rodzeństwo? Tak, ja mam młodszego brata. Wydaje mi się, wygląda niepodobny do mnie, ale moi znajomi tak mówią, trochę podobny. Ja nie wiem. Co chcesz dostać na święta? All I want for Christmas is you. Ooh, baby. Ostatni. Na jaki kolor chciałabyś przefarbować włos?
Ja bardzo lubię farbować włos i często tak robiłam. Już miałam takie, coś takie. Tak. I teraz chyba chcę niebieski, coś takiego. To wszystko. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobało. Od teraz postaram się dodawać częściej filmiki. Dlatego proszę czekać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, ale nie zapomnij łapki do góry i kto jeszcze nie subskrybuje, to wtedy proszę bardzo. No dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa! I love you, I love you. 난 정말 네가 좋아.